Cześć, witam Was na kanale Rootblog w materiale o Huawei Watch GT6 Pro. Tylko nie będzie to recenzja, skupimy się na jednej funkcji. Dlatego, że Huawei na swojej prezentacji powiedział, że ten zegarek jest ultra precyzyjny. Zmienili oni architekturę anten, no i w ogóle nie gubi się w żadnych warunkach. Dlatego specjalnie na tę okazję wybraliśmy się do Hongkongu, który słynie z niesamowicie gęstych i ciężkich zabudowań, po to, żeby to sprawdzić. W takim razie co się zmieniło? W stosunku do GT5 Pro podobno Huawei jest 20% bardziej dokładny. Oczywiście oni poprawili swoje anteny Sunflower. Antena Sunflower polega na tym, że jakby system anten jest tak zamontowany w tym zegarku, żeby cały sygnał padał z góry, tak jak na otwarty kwiat, po to, żebyśmy mieli jak największą precyzję. Oczywiście Huawei potrafi mierzyć także przewyższenia, natomiast my dzisiaj skupiamy się na precyzyjności, czyli pójdziemy sobie na spacer po Hongkongu, natomiast nie będziemy chodzić tylko i wyłącznie między najwyższymi budynkami, tylko pójdziemy sobie trochę po parku, trochę po normalnej ścieżce, trochę po szerszej ulicy, natomiast będziemy też wciskać się w najwęższe zakamarki tego miasta po to, żeby sprawdzić, czy ten zegarek się nie zgubi i czy ta nasza trasa naniesiona później na mapę będzie zgodna z tym, co faktycznie przeszliśmy. Także nie przedłużam zbędnie, zakładam zegarek, odpalam tryb ćwiczenia, no i ruszamy. Chód na dworze, no i czekamy na złapanie sygnału GPS. Jak widać, fix został złapany dosyć szybko. Klikamy Go. No i co? Startujemy. Idziemy sobie najpierw przez osiedle, gdzie będzie troszeczkę gęściej z budynkami, później przejdziemy sobie przez park. Na bieżąco też będę Wam komentował to, co się dzieje. Natomiast najważniejszy jest później zapis trasy. Nasz spacer potrwa około 30 do 45 minut. W tym czasie powinniśmy zaliczyć wszystkie takie, powiedzmy, pułapki miejskie, gdzie Huawei powinien, mam nadzieję, poradzić sobie bezproblemowo i nam tą trasę zapisać. Wchodzimy sobie w tej chwili w trochę cięższy teren. Zobaczcie, dwa ogromne budynki. Ja przechodzę pomiędzy nimi. Zobaczymy, jak to będzie zapisane na mapie. Pamiętacie, jak podczas testów wchodziliśmy zygzakiem po ulicy, żeby pokazać precyzję? Szeroki chodnik i mało zabudowań, natomiast teraz zrobimy to samo, tylko że między wysokimi blokami. Jak coś, to osiedle zamknięte, także można sobie na to pozwolić, nie rzucę się pod samochód. Pierwsze 250 metrów za nami. Na razie zero komunikatu o złym stanie sygnału GPS, także pozytywnie. O nie, tu nie ma przejścia, fatalnie. Dobra, kończymy spacer po osiedlu, wchodzimy teraz do parku. Następnie taką szeroką drogę, no i znowu w miasto i tam pójdziemy sobie już naprawdę na mega wąskie ulice pomiędzy najwyższymi blokami. Słuchajcie, możecie razem ze mną podziwiać tą piękną architekturę Hongkongu, ona jest niepowtarzalna. No, jest niesamowite, że ludzie żyją tutaj na tak małym terenie. Zwykle te mieszkania mają po 20 m², więc tam jest naprawdę ciasno. No ale to idealne warunki do sprawdzenia naszego zegarka. Słuchajcie, w tej chwili robimy ekstremalny test, jesteśmy pomiędzy dwoma wysokimi budynkami. No i idziemy, zobaczymy, jeśli tu Huawei narysuje trasę, to będę pod wrażeniem. Natomiast jeśli w ogóle byliście kiedyś w Hongkongu i używaliście jakiejkolwiek nawigacji ze smartfona, no to wiecie, że no tutaj często GPS się gubi, także jest to absolutnie idealne miasto do takiego testu, bo często jest tak, że kiedy właśnie chodzicie po tych wąskich uliczkach ciasnych, no to ten GPS potrafi przeskoczyć o jedną, dwie przecznice czy równoległą drogę. Ostatnio nawet taksówkarz wioząc nas na konferencję w Hongkongu właśnie też źle pojechał, bo nawigacja mu zwariowała. Także to jest na porządku dziennym w tym gęstym zabudowaniu. A i żeby nie było, to my też idziemy, słuchajcie, cały czas po chodniku. Nie idziemy środkiem drogi, gdzie jest największy przesmyk, żeby łapać sygnał GPS, tylko idziemy sobie cały czas po chodniku przy krawędzi budynków. No te chodniki też w Hongkongu za szerokie nie są. Kolejny przesmyk, kolejny ekstremalny test. Świetne są tutaj te uliczki, gdzie można naprawdę pomiędzy wieżowcami sobie przesmyknąć, tak jak nazwa wskazuje. No właśnie nam wybił drugi kilometr. Jak widzicie, cały czas GPS działa. Słuchajcie, w ramach cyklu Rootblog bawi i uczy podczas naszego spaceru rusztowania w Hongkongu. One są z bambusa. Oni je robią po prostu niezależnie od wysokości tego, w jaki sposób budują. Zawsze rusztowanie tutaj jest z bambusa. Tutaj macie bambusową konstrukcję, która po prostu jest założona na czas remontu. No i tak tutaj się żyje. Jest fajnie. A my kontynuujemy nasz spacer. 30 minut za nami, także zbliżamy się do mety i będziemy odczytywać trasę. No to co? Doszliśmy. 36 minut, zatrzymuję w tej chwili ćwiczenie. Wyszło nam prawie 3 km. Mapa narysowana, a my w tej chwili sprawdzamy na smartfonie, jak to wyszło. No i czy Huawei sobie poradził. No to lecimy. Jeśli chodzi o baterię, startowaliśmy 93%, mamy 92%, więc tutaj spacer nie zrobił wrażenia na Huawei'u. Zaczynamy sobie od przejścia przez osiedle. Zaczęliśmy sobie od parku między dwoma blokami. Tutaj zawinęliśmy, to też się zgadza.
Następnie poszliśmy sobie w tą stronę. Tutaj też była zawijka, to się zgadza. Rzeczywiście ta kreska przy tych blokach, ona jest delikatnie poszarpana, natomiast wygląda na całkiem niezłą. Później szliśmy sobie tutaj Laguna Street, ona była bardzo prosta, bo tam były tylko drzewa i nie było większych zabudowań. Później znowu zawrotka i powrót przez osiedle. Tutaj na osiedlu też sobie nieźle poradziło. Tu są takie delikatne odchyły, jak już tak bardzo tą mapę zbliżycie, no to gdzieś tam schodzimy z tej drogi. Mamy sobie jeszcze może mapę satelitarną, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A, mapa satelitarna za wiele nam nie powie. No ale tutaj szliśmy sobie ulicą, tutaj dalej. No i tutaj jak weszliśmy pod zabudowania, jak widzieliście, tam te bloki mają po prostu, możecie sobie przejść przez chodnikiem, no to jest zabudowana góra. No i tutaj delikatnie gdzieś tam ten zegarek się zagubił. Aczkolwiek jak mijałem tego pana, może to było to wyprzedzanie. Ok, lecimy dalej. Tutaj przez park bezproblemowo, pod tunelem też nieźle. I szliśmy sobie dalej. Minęliśmy rzekę i weszliśmy w te ekstremalne zabudowania. No i tutaj przy tych ekstremalnych zabudowaniach delikatny odchył od normy rzeczywiście jest, chociaż tutaj ten zygzak, to był ten zygzak, gdzie próbowaliśmy pójść zygzakiem tą ulicę i myślę, że jakoś tutaj algorytm chciał to odnotować, natomiast chyba GPS niestety nie dał sobie rady w tych super ciężkich warunkach. Następnie przeszliśmy sobie na ulicę i tutaj też pokazuje, że idziemy wzdłuż budynków, więc jest całkiem nieźle. Później przejście przez pasy i znowu weszliśmy w przesmyk. Na przesmyku tutaj mamy delikatnie zgubienie sygnału, to widać ewidentnie. I dopiero później wychodzimy z tej ciężkiej uliczki, wchodzimy w następną, tutaj znowu delikatnie się pogubił, no i wracamy między budynkami. Następnie przez park, no i nasza meta. Zobaczmy, jak to wyszło w śledzeniu dynamicznym. Jeśli chodzi o śledzenie dynamiczne, to powiem Wam, że wygląda nieźle. Tutaj przesmyk między dwoma budynkami w porządku, spacer przez osiedle w porządku. Tutaj i tu był ten przesmyk i on się tutaj na tym przesmyku delikatnie zgubił, ale i tak nie jest źle. No dobrze, czas na podsumowanie tego wszystkiego. Jakie są wnioski? Przede wszystkim Huawei radzi sobie nawet w gęstych zabudowaniach, dlatego że kiedy weszliśmy w osiedle, ta trasa jest narysowana naprawdę dobrze. Powiedzmy, że wysokie zabudowania to jest taki szczyt możliwości Huawei'a, no i jakby to jest zrozumiałe, bo kiedy wchodzimy w naprawdę wąskie przesmyki, gdzie ja ledwo mieściłem się w tej uliczce, no to tam ma prawo ten zegarek zwariować. Każdy GPS tam wariuje. Natomiast w momencie, kiedy idziecie sobie normalnie ulicą, nawet przy wysokich zabudowaniach, czy właśnie tym osiedlem, gdzie były te wysokie bloki, to Huawei radzi sobie dobrze i ta trasa jest narysowana poprawnie. Także jeśli chodzi o to, czy można nazwać ten zegarek ultraprecyzyjnym, myślę, że tak. No i mam nadzieję, że nasz test to pokazał. Tutaj możecie sobie wracać do tej trasy, zobaczyć sobie, jak ona wyglądała. Macie też ten dynamiczny podgląd. Uważam, że naprawdę się broni i gdyby nie to nasze świrowanie między blokami, no to ta trasa byłaby narysowana naprawdę dobrze. Gdybyśmy poszli tylko i wyłącznie ulicą, a nie wchodzili w te wąskie przesmyki. Dajcie mi znać, co sądzicie o takim sprawdzaniu producentów, czyli dokładnie branie i łapanie ich za słówka i sprawdzanie konkretnych rzeczy w najbardziej ekstremalnych warunkach. Sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!